Seler to bardzo cenne warzywo. Ma mnóstwo witamin, w tym dużą dawkę witaminy C. Poza tym jest źródłem fosforu, wapnia, błonnika i soli mineralnych. Jest rośliną ciepłolubną o długim okresie wegetacji, dlatego sadzi się go z rozsady. Przygotowanie rozsady selera wymaga dość dużo pracy i sporo czasu. Dzisiaj powiem o tym, jak to zrobić, kiedy wysiewać i jak o niego dbać. Mam nadzieję, że te informacje okażą się przydatne nie tylko początkującym ogrodnikom. Serdecznie zapraszam. Seler wysiewamy do luźnej, przepuszczalnej gleby. Ja używam ziemi typowo przeznaczonej do wysiewów. Niektórzy korzystają z samodzielnie przygotowanej ziemi. Najlepszy jest kompost przygotowany z samych liści. Nie każdy jednak ma dostęp do takich dobroci. Kupiona ziemia przeznaczona do wysiewów będzie dobra. Ja akurat trafiłam na taką, która ma w sobie perlit. To dobrze, gdyż dobrze będzie utrzymywać wilgoć w glebie. Wysiewać będę 3 odmiany. Seler korzeniowy, seler naciowy i seler listkowy. Czym one się różnią? Seler korzeniowy. Jedynie ten rodzaj selera wytwarza duże, kuliste zgrubienia korzeniowe. Odmian jest wiele. Ja wysiewam talar. Uprawiałam też odmianę Maxim i uważam, że to też bardzo dobra odmiana. Seler listkowy nie tworzy zgrubień korzeniowych, wytwarza jedynie liście. Tak on wygląda. Zobaczcie, wytwarza liście, które są nieco delikatniejsze w wyglądzie, a bulwy nie ma. Obrywałam liście, a on wytwarzał nowe. Ale tutaj tego zgrubienia korzeniowego wyraźnie nie ma. Zresztą po wyrwaniu zaraz pokażę. O, pełno korzonków, ale tutaj całkiem inaczej wygląda niż seler korzeniowy, który tą bulwę ma wyraźną. Jeśli zależy nam tylko na liściach, wybierzmy ten rodzaj selera. Same liście też są nieco inne niż te, które ma seler korzeniowy. O, zobaczcie, to jest seler listkowy, to jest seler korzeniowy. O, ten listkowy jest nieco delikatniejszy. Ma intensywny smak i silny aromat. Ja planuję w ogrodzie mieć kilka sadzonek selera listkowego, tak 2-3, by do zupy czy innych potraw uszczykiwać właśnie z niego liście. Seler korzeniowy nie lubi, gdy zbyt wiele obrywamy z niego liści. Nie sprzyja to wytwarzaniu dużej bulwy korzeniowej. Rozwiązaniem może być posiadanie właśnie selera listkowego. Jeszcze całkiem inaczej wygląda seler naciowy. Charakteryzuje się grubymi, mięsistymi ogonkami liściowymi. Jeszcze tylko powiem taką ciekawostkę, że ocienianie ogonków liściowych zwiększa soczystość i delikatność tegoż selera. Zacznę od oznaczenia doniczek, żeby mi się później nic nie pomyliło. Mam takie specjalne naklejki. Rodzaj selera i data wysiania. Nasiona dobrze wysiać już w połowie stycznia lub do połowy lutego. Im wcześniej wysiejemy, tym lepiej, gdyż seler długo wschodzi. Po wykiełkowaniu rozsada potrzebuje długiego czasu do rozwoju. Ziemi nasypujemy do doniczki aż po kraniec. Zapewni to odpowiedni dostęp do światła i siewki nie będą się niepotrzebnie wydłużać. Nasionka rozsypujemy po wierzchu, delikatnie przyklepujemy i zraszamy wodą. Nie ma potrzeby przykrywania ich podłożem.
Niektóre szkoły uczą, że dzięki temu nasiona mają zachowany dostęp do światła. Jednak przykrycie nie jest niewybaczalnym błędem. Nasiona też wzejdą. Kiedyś równolegle wysiałam, przykrywając nasiona ziemią i ich nie przykrywając, i wzeszły podobnie. Więc moim zdaniem nie ma to większego znaczenia. Najważniejsze jest to, by w miarę wcześnie wysiać nasiona selera. I co dalej? Teraz dbamy o odpowiedni dostęp światła, odpowiednią wilgotność i temperaturę. Seler to roślina ciepłolubna, trzymamy więc go w domu na parapecie. Po 2-3 tygodniach nasionka powinny wykiełkować. Gdy pojawią się pierwsze liście właściwe, możemy przystąpić do pikowania. To są liścienie, które się pierwsze pokazują, a 2 liście właściwe to są te położone wyżej. Możemy przepikować każdą roślinkę do osobnego pojemnika. Wtedy takie pojemniki wielkości 4 cm, 5 będą dobre. Ale też możemy przepikować do wspólnego pojemnika, ale wtedy zalecany rozstaw między roślinkami to około 5 cm. Zachowanie takich odstępów sprawi, że każda roślinka będzie miała odpowiedni dostęp do światła. Dzięki temu nie będzie zbyt wybujała. Będzie się swobodnie rozwijać i rozsada będzie wyglądać ładnie, zdrowo. Zaraz po pikowaniu dobrze jest zapewnić nieco wyższą temperaturę, tak około 20 stopni. Później selerki mogą rosnąć w niższej temperaturze. Produkując rozsadę trzeba uzbroić się w cierpliwość, gdyż seler bardzo długo rośnie i na miejsce stałe wysadzamy dopiero po ustąpieniu pierwszych przymrozków, czyli najczęściej jest to dopiero po 15 maja. Nie wiem jak Wy, ale ja cieszę się, że zbliża się luty. Możemy wysiewać coraz więcej roślin. Seler jest warzywem, które powinniśmy wysiać jak najwcześniej. Jeśli tego nie zrobiliście, to zachęcam. Mamy jeszcze na to czas. Mam nadzieję, że nieco podpowiedziałam, nieco przypomniałam.